30 września Isa Yerios wysyła narzeczonej wiadomość ze swoją lokalizacją. Isa jest po stronie polskiej, ukrywa się w lesie. W jego kierunku wyrusza wujek z Niemiec. 13 października helikopter policyjny odkrywa ciało Isy Yeriosa w Polsce, w okolicy wsi Klimówka. Ukrywał się przed polskimi mundurowymi, którzy mieli rozkaz wywieźć go wbrew przepisom do Białorusi. Kilkanaście kilometrów dalej jego wujek czekał. Czekał, by zabrać go do siebie, do Niemiec. Scenariusz powstawał dobre ponad pół roku. To jest ciekawe, dlatego, bo cały scenariusz był jakby efektem pracy grupy bardzo wielu osób w bardzo różnym wieku. Od osób w wieku 19 lat do osób w wieku 70 lat, masy prawników z aktorami i również z uchodźcami. Podejrzewam, że organizując osobom uchodźczym przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, pewni funkcjonariusze Straży Granicznej dokonali czynu zabronionego artykułem 264 Kodeksu Karnego. Na początku zajmowałem się wątkiem Issy i tam gromadziliśmy informacje dotyczące tej postaci, kim Issa był, skąd się wziął, skąd pochodził, jak podróżował, dokąd dotarł. Issa w tłumaczeniu na polski znaczy Jezus, więc jest to postać symboliczna w przełożeniu na naszą kulturę. Nasz teatr, nasz spektakl, mimo tego, że jest spektaklem, tak jak w teatrze, to jest też pewnego rodzaju śledztwem dokumentalnym. Informacje, które dostawaliśmy w mediach po pierwsze były często sprzeczne ze sobą, po drugie były często bardzo niedokładne, szczątkowe. Korzystamy tylko z płyty. To, co się dzieje, jest tak straszne, że my nie potrzebujemy tworzyć tu fabułę. Dobra, ale i też ci tłumaczę, dlaczego jest Maja, tylko ci tłumaczę, dlaczego jest dziwny szyk, bo tu masz ten szyk i on musi być dokładnie powtórzony. Dobrze, to rozumiem. Chodziło mi sam początek. Nie ma kominków dymnych, nie ma konfetti, nie ma krzyków, śpiewu i tańca. Jest bardzo prosta forma. 50 minut czekam na tę odpowiedź. Czy strażnicy nie mieli obowiązku zatrzymać ludzi, których podejrzewali o nieregularne przekroczenie granicy? No nie! Nieregularne przekroczenie granicy poza przejściem nie jest przestępstwem, jest wykroczeniem. Jak przejechanie na czerwonym świetle jest karane mandatem. Jest wiele sytuacji dotyczących Straży Granicznej, gdzie możemy wysnuć jakiś zarzut wobec strażników, że zachowali się w taki sposób, w którym my byśmy się nie zachowali. No z drugiej strony nie wiemy, jak my byśmy się na ich miejscu zachowali. Nie wiemy, jak byśmy sobie poradzili z tą odpowiedzialnością. Bo to jest absurdalne, że dzieją się zbrodnie. Wszyscy ludzie, nawet ci, którzy mają jakąś minimalną wiedzę, wiedzą, że coś się dzieje nie tak. Łamane jest prawo, tak? Ludzie umierają. Prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie śmierci Isy Yeriosa. Śledztwo dotyczy czynów z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Prokuratura poinformowała nas, że to postępowanie nie podlega przepisom o dostępie do informacji publicznej. I co? I nie ma żadnej reakcji, nikt nie idzie do więzienia, nic się nie dzieje, nie ma żadnego procesu. No właśnie, no to może nikt nie łamie prawa. No bo jak ktoś łamie prawo, to idzie do więzienia, prawda? Pushbacki, czyli przewożenie, wypychanie ludzi z polskiej strony granicy na stronę białoruską jest nielegalne. Jest prawnie nielegalne. Więc osoby, które dokonują pushbacków, działają wbrew prawu. Coś z tym trzeba zrobić. I czy ja jako Ola Łukomska, siedząc tu, wiem dokładnie, co trzeba w tej sytuacji zrobić? Nie. Kto jest odpowiedzialny za to, co spotkało tych ludzi w Polsce? A także kto odpowiada za naruszenie bezpieczeństwa państwa? Kto jest odpowiedzialny za to, że zamiast zarejestrować i zbadać tych ludzi, polskie służby wypychają ich z powrotem na granicę i przyczyniają się do stworzenia tego morza nielegalności, jakie powstało na styku Białorusi i Polski?
Ciężko było uzyskać szersze wsparcie dla tego projektu. Byli ludzie, którzy po prostu bali się podjąć ten temat. Ciężko było znaleźć salę do wystawienia tego spektaklu. Ciężko było pracować, ciężko było dotrzeć do informacji. Ta strefa, oczywiście, że strefa wyszła poza strefę przygraniczną, bo o temacie się nie mówi, o niektórych rzeczach nie wolno mówić, o niektórych rzeczach lepiej nie mówić. Są informacje, które dostawaliśmy na przykład, ale było nam mówione, nie mówcie o tym nikomu. My sobie teraz tutaj rozmawiamy. Ja i ty, jest godzina załóżmy 17, niedziela. Ci ludzie dalej tam są. Którzyś są w lesie i umierają z pragnienia. Mamy ile dzisiaj? 34 stopnie. Ja muszę pić co 15 minut. To się dzieje teraz. I to jest właśnie ta abstrakcja, że taką masę ludzi z Ukrainy wpuszczono, ale masę. Dlaczego tych kilkunastu tysięcy ludzi nie wpuszczono? Dlaczego? Co ich różni? Mam szczerą nadzieję, że ten spektakl, który robimy, będzie jakąś cegiełką, która pozwoli nam zbudować coś więcej. To jest ta świadomość właśnie. To kto jest odpowiedzialny za to, że zamiast zarejestrować i zbadać tych ludzi, polskie służby wypychają ich z powrotem na granicę i przyczyniają się do stworzenia tego morza nielegalności na styku Białorusi i Polski? Jaka jest odpowiedź? No to musicie przyjść na spektakl i zobaczyć.